Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 5030 Classic. Jest to dość banalna Nokia, bardzo prosta. Jej największym atutem to radio FM, które działa bez słuchawek i naprawdę nadanie tego radia naprawdę jest na wysokim poziomie, bo fajnie łapie nasze stacje. Nie jest to, że tak od picu zrobili tą opcję, bo naprawdę radzi sobie w nawet trudnych warunkach, łapiąc nasze sieci radiowe. Telefon na przedniej ściance widzimy, że nie posiada praktycznie tutaj żadnych dodatkowych funkcji. U góry tylko widzimy otwór na głośnik do rozmów. Na bocznej ściance znajduje się tutaj zaślepka, pod którą widzimy wejście na naszą ładowarkę, na kabel USB i na nasze słuchawki. W tym przypadku niestety nie ma 3,5 jacka, tylko 2,5. Później zobaczymy sobie u samej góry, widzimy diodę LED, która służy jako funkcja latarki. Obok diody po prawej i po lewej stronie widzimy otwory na naszą smycz. Możemy sobie z jednej i z drugiej strony zapiąć naszą smycz. Po drugiej stronie na ściance bocznej widzimy tutaj skróty. Mamy skróty radiowe, bo telefon, tak jak wspomniałem, służy głównie dla radia. I tu mamy skrót odtwarzacza radiowego i tu przełączamy nasze kanały w dół i w górę. Na dolnej ściance, tutaj na samym dole widzimy tutaj zapinkę do naszej klapki tylnej. Teraz sobie otworzymy naszą klapkę tylną i sprawdzimy naszą oryginalną baterię. Bateria, jaka w tym telefonie została zamontowana, to BL5C. Jest to bateria oczywiście oryginalna. Taka bateria wytrzymywała naprawdę długi okres czasu przy normalnym użytkowaniu tego telefonu. No spokojnie do tygodnia na pewno, bo telefon naprawdę nie posiada jakichś tam wspaniałych funkcji ulepszonych, że nie potrzebuje dużo właśnie prądu z baterii. Pod nalepką e-mail zobaczymy sobie nasz model, markę Nokia oczywiście, model 5030 Classic, wersję naszego softu, w tym przypadku właśnie widzimy RM524. E-mail oczywiście tu mamy w tym miejscu. I telefon został wyprodukowany w Rumunii, ale marka Nokia produkowała również telefony w Finlandii, Węgrzech, w Chinach i w Niemczech. Teraz sobie uruchomimy telefon i sprawdzimy jego podstawowe funkcje, jego dzwonki i oczywiście wspomniany atut radiowy. Oczywiście na początku, gdy resetujemy telefon bądź wyciągamy baterię, musimy ustawić naszą godzinę, naszą datę. Pierwsze co sprawdzimy, to sprawdzimy rok tego telefonu. Gwiazdka, kratka, 4,0 kratka. Telefon został wyprodukowany, jak widzimy tutaj, w 2009 roku, w kwietniu 21 dnia. I u samej góry oczywiście widzimy model tego telefonu. Jest to, jeszcze raz musimy, by nam wyszło. Jest to Nokia 5030 Classic. Tu u samej góry mamy wersję softu i tu język wgrany. My sobie przejdziemy do naszego menu. Menu jest bardzo proste. Nie mamy tu żadnej trudności w tym menu, jak to w Nokiach bywa. Zobaczymy sobie nasze gry. Tu mamy Sudoku, oczywiście jakieś samochodziki, Snake, podstawowe gry, jakie były praktycznie w każdej Nokii. W dodatkach mamy kalkulator, konwerter, arkusz kalkulacyjny, minutnik, kalendarz, stoper, kompozytor, latarka. Latarka, zobaczymy sobie, jak nam fajnie świeci, czy mocno. No dość fajnie ta latareczka świeci. Na pewno nam się nocą przyda taka latareczka.
tak w podstawowym telefonie. I takie tylko opcje posiada. Następnie radio, lista połączeń, kontakty, wiadomości oczywiście. I przejdziemy sobie jeszcze do ustawień tego telefonu. Sprawdzimy sobie nasze dźwięki, bo nie widzę tu żadnych folderów, więc dźwięki powinny być w ustawieniach naszego telefonu. Ustawienia wyświetlacza, profile, ustawienia czasu, połączeń telefonu, ustawienia zabezpieczeń i ustawienia fabryczne. Przywrócenia fabryczne. Możemy oczywiście przywrócić ustawienia fabryczne w tym telefonie, jak w każdym przeważnie telefonie. I teraz sobie wejdziemy nasze oryginalne dźwięki w tym telefonie, jakie zostały wybrane przez producenta. Usłyszymy sobie jakość naszego dźwięku przez głośnik. Tu jeszcze Wam nie wspomniałem, ale oczywiście chyba każdy się domyślił, że w tym miejscu jest głośnik tego telefonu. Właśnie tu widać nawet otwory. Głośnik jest naprawdę na bardzo dobrej jakości. Naprawdę bardzo dobrej jakości głośniczek jest. Zobaczcie sobie jeszcze, jak fajnie nam to gra. I to już wszystkie dźwięki tego telefonu. I teraz sobie przejdziemy do najfajniejszej opcji, jaka została tutaj wbudowana w ten telefon, czyli radio FM. Wchodzimy sobie skrótem bocznym. Sobie troszkę ściszamy sobie klawiszem funkcyjnym prawo i lewo. Tu mamy w radiu opcję wyłącz radio, oczywiście zapisz kanał, autostrojenie, automatyczne strojenie naszych kanałów, następnie ręczne strojenie, ustawienia częstotliwości, usuń kanał, zmień nazwę i budzik radiowy. Budzik radiowy, bardzo fajna opcja, ustawiamy sobie naszą wybraną stację tego radia i gdy tylko budzik się włącza, to wtedy łączy właśnie naszą stacją i odtwarza tą piosenkę, która w danym czasie jest włączana. Naprawdę bardzo fajna tutaj opcja tego radia. I teraz sobie znajdziemy sobie przykładowe nasze stacje, czy nam cokolwiek wyszuka. Strojenie, autostrojenie. Jak słyszeliście i widzieliście, radyjko nam naprawdę dobrze ściąga. Mimo że nie mieszkam na jakiejś tam wysokiej bardzo górze, radzi sobie naprawdę dobrze. I też pokazywałem wam rękami, jak przykładałem, bo gdy przykładamy ręce, to nam też fale lepiej ściąga.
Jakość tego dźwięku odtwarzana w radiu jest naprawdę na wysokim poziomie i czuć taki fajny, delikatny bas z tego właśnie telefonu, z tego głośniczka. To już wszystko w tym filmiku. Dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was również do oglądania moich kolejnych filmików z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji znajdziecie odnośnie tego telefonu, odnośnie tego modelu pod tym filmem. Cześć!